Dzień dobry, witam dzisiaj serdecznie z Bytomia, z Żabich Dołów. Bardzo przyjemne miejsce. O, tu będzie fajne zdjęcie. Bardzo przyjemne miejsce na spacer, na rower, na co bądź. Trochę wieje, mam nadzieję, że nie będzie dramatu, jeśli chodzi o dźwięk. Ale dzisiaj jestem tutaj z moim Apple 7 i Olympusem 25. Z Olympusem 25, którego nabyłam stosunkowo niedawno. Polowałam na niego jakiś tam czas. No i w końcu go mam i już go bardzo lubię. Miałam kiedyś wcześniej Lumixa 25, ale tego Lumixa aż tak nie lubiłam. Miałam go dwukrotnie i dwukrotnie go sprzedałam. Jest to bardzo subiektywne i ja nie potrafię tego wyjaśnić. Dlaczego go sprzedałam? Nie wiem, czy mi się nieostrości nie podobały, ale no sprzedałam. Więc tutaj mamy Olympusa. On przechodzi jeszcze z osłonką przeciwsłoneczną, której dzisiaj nie mam, bo raczej dzisiaj żadnych flar nie będzie. I co chciałam o nim powiedzieć? No jest to Plastic Fantastic, jest to stary obiektyw. Mnie się go udało dostać w cenie właściwie takiego Lumixa, bo chyba za 550 zł go kupiłam. To nie jest bardzo częste, ale się zdarza. I tylko dlatego się na niego zdecydowałam, bo jeżeli on chodzi po jakieś 800, 900, a widziałam też szaleńcze 1000, no to bym się na niego nie decydowała, bo to jest jednak standardowy obiektyw, standardowa ogniskowa i jest po prostu plastikowy, nie jest uszczelniony. To powinien być obiektyw, który jest zawsze w całym systemie najtańszy. Ten jednak nie jest. Natomiast jest bardzo fajny i porobimy sobie nim trochę zdjęć. I dlaczego jeszcze kupiłam 25 taką z autofokusem, mając tego z TT Artisan? No bo czasem autofokus jest potrzebny. I na przykład robiłam zdjęcia moim znajomym w domu i wtedy, a oni mają dzieci i zdecydowanie autofokus się przydaje. To jest fajny, jasny obiektyw, bo ma 1.8, więc poróbmy sobie jakieś zdjęcia. Zacznijmy sobie właśnie może od mojego ulubionego drzewka tutaj. Jest, jak Państwo widzą, tak trochę szaro, trochę mgliście może. On sobie złapał. Nie złapał sobie. Ja go mam na środku, żeby był kontrast, było drzewko. No, czarno-białe wyjdzie pięknie. Tak jest. Mamy prosto horyzont, powiedzmy. No i ekstra. I pierwsza fotka jest potwornie głośno, bo ptaki się drą jak szalone. Sezon się zaczął, to się drą. Więc ja porobię trochę zdjęć i potem Państwu je pokażę. Przejechaliśmy sobie na Dolinę Górnika. To już chyba jest Chorzów, choć ja nigdy do końca tego nie umiem tutaj zrozumieć, co jest gdzie. Więc mamy sobie taki mostek i nasz standard 25. Ile nam jest w stanie objąć? No pięknie. Przez przypadek coś nacisłam, czego nie chciałam, rzecz jasna. A czemu to nie jest czarno-białe? Przecież my chcemy czarno-białe, znaczy ja chcę. Państwo możecie chcieć kolor, ja Państwu kolor też potem pokażę. Ale dzisiaj jest taki dzień niby piękny, ale trochę smętny. I czarno-białe wyglądają super. No i tu też chcę zobaczyć, jak ten obiektyw daje radę. Dzisiaj wyłączyłam to podkręcenie kontrastu, bo dzień jest, tak jak mówię, taki trochę smętny. Na niebie jest jeden wielki softbox. Jest zero chmur, ale wszystko jest przytłumione. Dlatego też, jak jest taki potem za duży kontrast, to wszystko wychodzi takie lale. Co my tu jeszcze mamy? Tu kiedyś była taka piękna wierzba płacząca na tej pseudowysepce, ale już jej niestety nie ma. O, tam jest taki pan wędkarz. Ciekawe, czy nam pan wędkarz fajnie wyjdzie. Znajdźmy. Oj, tu się denerwują albo kaczki, albo ryby. Ciężko stwierdzić. Dzisiaj generalnie jest dzień wędkarzy, z tego co widzę. I na Żabich Dołach, i tu wędkarze zatrzęsienie. Może dlatego, że jest bardzo wcześnie, bo jest 8 rano.
czyli tak naprawdę byłaby 7, gdybyśmy nie przestawili zegarków. I może to właśnie jest to. O, to sobie możemy nieostrości sprawdzić, bo są rzecz jasna kłódki. Zróbmy sobie 1,8. 1,8. Proszę bardzo. Gdzie mamy punkt ostrości? O, i dole. 1,8. Tu jest jakiś km. Dzisiaj jakoś nie ogarniam używania i jednego, i drugiego. Ale chyba widać, co robię teraz, nie? Tak mi się wydaje, tak. Jeszcze zróbmy to tak, żeby było na pewno widać. I to jak ostrze z bliska, proszę bardzo. Ciach. I mamy kłódeczki, mamy nieostrości. Mamy też mój rower, to ważne. Rower fajny jest, zawsze i wszędzie. Proszę bardzo, mój rower. Na pewno to właśnie chcieliście Państwo widzieć. Co mi się w tym obiektywie póki co podoba? Podoba mi się, że autofokus jest super, super szybki. Tu z autofokusem nie mam żadnego problemu. Jest naprawdę super szybki i wszystko jest pięknie ostre. Przynajmniej z tego, co dotychczas widzę, to jest naprawdę ostro. Tak jak mówiłam, ja nie mam tego obiektywu jakoś bardzo długo. Nabyłam go dość niedawno, ale polowałam na niego długo, żeby był w takiej cenie właśnie lumixowej, normalnej, żeby za niego nie przepłacać, bo skoro to są prawie takie same obiektywy, to dlaczego przepłacać? No więc jak mi się udało go dostać w takiej normalnej cenie, to go nabyłam. No i póki co jestem z niego bardzo zadowolona. Jest mniejszy niż ten Lumix, bo on jest i trochę węższy według mnie niż ten Lumix i krótszy. I to jest fajne, bo na takim penie małym fajnie się komponuje. Myślę, że super też będzie na OM10, EM10, EM5, że też będzie super wyglądał. Na EM1 Mark II też go używam i też jest w porządku bardzo. Jest malutki, ale dzięki temu cały zestaw robi się dużo lżejszy. I to też jest fajne. To jeszcze ostatnia rzecz, z jakiej odległości można ostrzyć na tym obiektywie. No i to nie jest jakiś mistrz ostrości z dużej odległości, z małej odległości. Mam jeden obiektyw Olympusa, który po prostu, och, jakie seryjne, coś nacisłam, przepraszam bardzo. Tylko sobie tutaj odkliknę seryjne, bo przecież ileż można chcieć zdjęć rączki rowerowej, nie? Mam jeden obiektyw Olympusa, który jest super, jeśli chodzi, i nie chodzi mi tu o obiektyw makro w żaden sposób, który jest super, jeśli chodzi o małą odległość ostrzenia. Ależ to jest niewygodne. Przepraszam Państwa bardzo. Chcę to dać na środeczek, ale coś mi nie wychodzi jedną ręką. Natomiast ten, no to nie jest mistrz bliskiego łapania ostrości, żebyście Państwo wiedzieli, co widzi ekran. O. Z takiej odległości jeszcze dajemy radę. Przez taką odległość mam na myśli, na obiektywie jest napisane 25 cm. O, niby dał radę, ale jednak nie strzelił. Teraz dopiero strzelił. No więc to jest taka sobie odległość między tym znaczkiem a aparatem. Bo wiadomo, że ta odległość jest mierzona nie od końca obiektywu, tylko od tego znaczka tutaj. Jest takie kółko z kreską, tak jak było w aparatach z filmem. To oznaczało, gdzie, w którym miejscu przebiega film. Natomiast tutaj to oznacza, w którym miejscu znajduje się sensor czy matryca i od tego miejsca liczymy te 25 cm, tak jak jest zresztą na obiektywie napisane. 25 cm od tego momentu on jest w stanie złapać ostrość. Moja konkluzja sprawy jest taka, że ja go serdecznie polecam. Naprawdę super. Jeśli ktoś ma ten obiektyw, nie ma sensu, myślę, kupować tego z TT Artisan, chyba że ktoś bardzo chce mieć te takie analogowe doświadczenie, to pewnie, bo on też daje trochę inny obrazek. Ja mam obydwa, bo nie było mnie stać na tego przez długi czas, bądź nie znajdowałam okazji na niego, więc miałam TT Artisan.
I zostanę sobie przy TT Artisan, bo po prostu lubię lubię nim strzelać i lubię to jak mnie troszkę spowalnia. Natomiast ten jest ekstra, jak na przykład, nie wiem, wychodzimy gdzieś ze znajomymi i potrzebujemy takiego standardu, to on jest super. 25 w ogóle jest super. I w każdym aparacie myślę, że to byłby fajny obiektyw, jako drugi obiektyw po zoomie, taka 25, bo nie jest ani za wąski, ani za szeroki. Jest taki, no taki standard. Nie bez kozery nazywają to ten obiektyw, czy te ogniskowe, bo to będzie 50 na pełnej klatce, jakaś 35 na APS-C i 25 na mikro 4/3. Nie bez kozery nazywają to standardem. Kiedyś to wszystkie aparaty analogowe, te starsze na film, przychodziły zazwyczaj z 50. Poza Zenitami, które przychodziły z 58. Także ja polecam. Jeżeli jesteście w stanie go Państwo znaleźć w dobrej cenie, a przez dobrą cenę mam na myśli między 500 a 600 zł, to proszę nabywać. Jeśli nie, to można spróbować Lumixa. Ja do niego jestem jakoś uprzedzona z powodów nieznanych samej sobie, więc tu proszę się nie sugerować moją opinią. Poza tym, jeżeli nabędziecie Państwo ten obiektyw w cenie między 500 a 600 zł, to prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli Wam się nie spodoba, albo nie będzie Wam się podobało, nie będą Wam się podobały rezultaty, jakie osiągacie nim, i będziecie chcieli go sprzedać, to na 99% odzyskacie całość kwoty, którą wydaliście. Bo po prostu one tak w takiej cenie zazwyczaj nie chodzą. To jest okazyjna cena, w jakiej ja go dostałam. Ja uważam, że rozsądna cena za standard. Standard powinien być najtańszy w systemie, a nie w jakichś horrendalnych kwotach. Więc wtedy zawsze można go odsprzedać, jeśli jednak nam się nie spodoba obrazek, jaki z niego jest. Natomiast ja go polecam. Mnie się podoba z niego obrazek bardziej niż z Lumixa, więc 25 fajna jest. Serdecznie polecam i do usłyszenia.